Dobra, cofnęliśmy tłoczek. Chodzi nam delikatnie. Tutaj troszeczkę penetratorka. To musimy to wyciągnąć. Ja to wyciągam zawsze w ten sposób. Wyciągam jedną stronę i później wyciągam drugą stronę. O. I tego trzeba uważać, żeby tego nie pogiąć. I już tu mamy wszystko luźne. Dobra, bierzemy imbusik i odkręcamy prowadnicę. Najpierw luzujemy sobie jedną, potem luzujemy sobie drugą. Mamy prowadnicę od razu. Sprawdzamy jej stan. Jaka ona jest. Czy nie ma dużych wżer, ani nic. Ta jest w miarę dobra. Więc będzie nadawała się do ponownego montażu. Zobaczymy teraz tą drugą. O! I ta, jak widać, też strasznie sucha jest. Przy montażu my ją później ją nasmarujemy delikatnie. Dobra, ale też się nadaje do ponownego montażu. Jak już mamy zacisk ukręcony, możemy go wyciągnąć. Stary klocek. Już widać, że go dużo nie było. I musimy ten zacisk sobie gdzieś podwiesić. Ja to zawsze sobie gdzieś tam znajduję jakąś śrubkę albo coś takiego. O, i podwieszony, żeby on nam tutaj na przewodzie nie wisiał tym elastycznym, tylko żeby tego przewodu nie szkodzi. Dobra, i teraz musimy odkręcić tutaj dwie śruby od jarzma. Tu z tyłu są. Jedną. Dosyć długie one są. Mamy jedną. I drugą. Odkręcamy. I jarzemko mamy uwolnione. Można je sobie obskrobać jakąś szczotą. Zawsze. Żeby to czyściej wyglądało. Ja pewnie też to zrobię. Więc tak wygląda wykręcone jarzmo. Tutaj jak widać wkręcają się te prowadnice, a tutaj jarzmo. Dobra, to już mamy. Teraz musimy sobie znaleźć torksika. Takiego. I tu zawsze trzeba się zameldować. I się meldujemy. I bierzemy grzechoteczkę. Tutaj nie powinno być problemu z kręceniem.
I ładnie nam się odkręca. Jak widać, potrafią się urywać te śruby, dlatego tam WD-40 najlepiej zastosować. To jest taka mała śrubka, widać ją sobie szczoteczką, później odczyszczę i mamy starą tarczę na wierzchu. Ona jeszcze nie jest taka zła, ma to lekki próg i no ale to ja nie będę jej przetaczał, bo to jest głupiego robota według mnie. Lepiej jest założyć nową, tym bardziej, że nowe tak naprawdę nie są takie drogie, jak mi się wydawało. Dobra. Tutaj trzeba całość obczyścić do żywego. I wiadomo, ktoś jakby chciał, to sobie może to odkręcić, pomalować. Ja nie będę się wygłupiał. Dobra. Tutaj ładnie sobie trzeba wytrzeć. O. Teoretycznie trzeba by było teraz zmierzyć bicie tej piastry. Dobra, i bierzemy się za czyszczenie. Bierzemy tą śrubeczkę małą i sobie ją delikatnie trzeba obczyścić szczotką cały gwint, żeby lepiej nam się wkręcała, nie? Sprawdzić palcami, jak się wkręca, czyli jest dobrze. Teraz trzeba tłoczek cofnąć, dlatego tam wcześniej sobie odkręciliśmy. Ja mam takie urządzenie, ono dużo nie kosztuje. Na samym portalu aukcyjnym można je kupić za 50 zł. Można też to ściskiem stolarskim sobie ładnie wcisnąć, ale trzeba sobie w życiu ułatwiać, a nie utrudniać. No, mamy teraz ładnie, ładnie nam to leży i ładnie wkręcamy i obserwujemy, czy nam się dobrze to wszystko wkręca, czy gumka nam się nigdzie tu nie zawinie, żebyśmy jej czasami nie uszkodzili. Wkręcamy do końca. Jak widać, dobrze idzie. Bez żadnych oporów większych. Już stanęło nam w miejscu. Ładnie luzujemy. Ściągamy i przeprowadzamy tutaj inspekcję taką drobną, czy nam się żadna gumka nigdzie nie zawinęła. Nie zawinęła nam się. Dobra. Mamy to przykręcone. Tłoczek cofnięty. Teraz sobie tutaj ładnie odtłuszczamy po tym naszym czyszczeniu. Można ewentualnie to jeszcze dmuchnąć. Widać? O, jest odtłuszczone. I dajemy tarczę. Tarczę akurat, tylko ja wewnętrzną stronę zawsze, później jak założę,
Już tego nie odtłuszczę. Dobrze. Ja sobie odtłuszczam ręczną stronę. Tak Ustawiam sobie mniej więcej tak jak to ma być. I wkładam tarczę. Oczywiście biorę tą śrubkę, którą czyściliśmy wcześniej. Dociskam tarczę i załapuję i dokręcam. Delikatnie. Tarcza dochodzi i tak z wyczuciem tutaj jest 25 Nm. Tyle co nic. Żeby później sobie to śruby od jarzma też delikatnie sobie gwint wyszczotkować. Z tego syfu, żeby nam się wkręcały. Tutaj akurat, jak widać, one są tej samej długości, grubości, więc nieistotne, jak my je tu przykręcimy góra-dół. Zakładamy jarzemko. Zakładamy, żeby sobie odpuszczony na części nie powrócić. Przykręcamy. Góra, dół. Ładnie skręcamy. Jarzemka. Przykręcamy. Kluczyk 21 i dociągamy jedną. I drugą. I tak. Dla pewności. Wstawiamy. Uda. Tam zawsze sobie dociągnę górę, dół. I mamy tu dokręcone. I wcisnąć delikatnie. Dobra, to tu mamy założone. Tu oczywiście mamy wyczyszczone. Nie? O, pięknie. I możemy. Dobra, i teraz prowadniczki. Prowadniczki w sumie mamy. Dosyć brudne, ja sobie zawsze biorę papierek. Delikatnie, nie za mocno. Delikatnie, nie za mocno tutaj, żeby żer nie narobić dużych.
sobie je czyszczę. No. I wiadomo, gwincik też trzeba ładnie wyczyścić. O, i tak mniej więcej przygotowaną prowadnicę wkładam na bok, biorę się za drugą. Oczywiście druga to samo, papierkiem, delikatnie, tylko to, żeby ten syf ściągnąć. Taki o. I wiadomo, małą szczoteczką gwincik, żeby później nie mieć problemu z wkręceniem. Wiadomo, jak już to czyścimy, to jeszcze trzeba ładnie to przetrzeć szmatą ze zmywaczem do hamulców, najlepiej zasączoną. To ma być czyste, żeby to chodziło. Dobra. Zakładamy sobie, ja to daję zawsze tu delikatnie smaru. Delikatnie, nie za dużo, nie za mało, żeby poślizg był. Trochę tu na gwincik. Ręce. O, jest ładnie. No. O, ładnie załapać jedną, rozbierzemy drugą, ładnie trochę smaru dajemy. Żeby to nam chodziło. I dokręcamy. I dajemy zaszlepeczki. Jedną i drugą. Kręciło, mamy wszystko ładnie, pięknie. Przewodzik tak jak był, tak jest. I wiadomo, zakładamy ten drut, co go ściągaliśmy na początku. O. Uważając, żeby go nie powyginać. O, ładnie wszedł. I gotowe. I druga strona to samo. Dziękuję, pozdrawiam.